Złośliwi twierdzą, że w firmie Apple termin Pro został już tylko w nazwach urządzeń. Dziś mam zamiar to zweryfikować. Trzymam w dłoni iPada Pro, a to może oznaczać tylko jedno, że za chwilę pojawi się tutaj fan Microsoftu z Surface'em Pro 4 pod pachą i powie, że Surface jest lepszy. Bo jest lepszy. Mówiłem? Z gadżetami jest jak z ludźmi. Na początku patrzymy na wygląd. iPad Pro ma port Lightning, gniazdo słuchawkowe i 4 głośniki. Surface Pro 4 ma USB 3.0, mini DisplayPort, czytnik kart microSD, gniazdo słuchawkowe i 2 głośniki. Oba tablety mają miejsce na podłączenie klawiatury. Który z nich jest cięższy? Surface, ale tylko trochę. Mimo mniejszej wagi, to iPad jest w tym zestawieniu tabletem większym. Ekrany obu sprzętów też się nieco od siebie różnią i mógłbym teraz skupić się na parametrach, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, czy naprawdę widać różnicę. Żeby to sprawdzić, udałem się do galerii Wojciecha Fibaka i zorganizowałem w niej pierwszy wernisaż obrazów, no dobrze, jednego obrazu, Gracjana Rostockiego. Zaproszeni goście wydali werdykt. Ten mi się chyba bardziej podoba. Ten mi się bardziej podoba. Ten obraz mi się bardziej podoba. Ten mi się podoba. Obraz Gracjana pod tytułem Kupa w kwiatach wygląda lepiej Ten mi się bardziej podoba. na Surface Pro. Nie samą sztuką jednak człowiek żyje. Oba tablety zostały stworzone dla profesjonalistów, a ci najczęściej pracują przy biurku, na którym z łatwością postawią Surface'a Pro. Żeby postawić iPada na biurku, należałoby uciec się do magicznej sztuczki. Gdyby z jakiegoś powodu sztuczka się Wam nie udała, pozostaje zakup dodatkowej podstawki lub etui. Odblokowywanie tabletu. Kolejna ważna sprawa. iPad ma czytnik linii papilarnych. Surface jest wyposażony w Windows Hello. Ten pierwszy działa bardzo sprawnie, jeżeli macie czyste palce. Z tłustymi palcami radzi sobie nieco gorzej, ale szybko się do nowej sytuacji przyzwyczaja. Surface rozpoznaje twarz, nawet jeżeli spróbujesz go zmylić zakładając okulary. Pewnie nieczęsto zdarza się Wam pracować przy biurku w okularach przeciwsłonecznych, ale gdyby przyszła Wam na to ochota, Surface taką wersję Waszej twarzy bez oporów zaakceptuje. Koniec głupich zabaw. Czas na poważne tematy. Klawiatury ekranowe. W obu przypadkach są ok, choć ta na iPadzie w orientacji poziomej ma zdecydowanie za duże klawisze. W pionie rozmiar jest zdecydowanie bardziej akceptowalny. Obie klawiatury można rozdzielić. Nie muszą też być zadokowane na dole ekranu. Z klawiatury na iPadzie możesz korzystać jak z touchpada i to jest fajne. Surface z kolei ma rysik i rozpoznaje pismo ręczne. Nawet takie pismo. I w ogóle rysik przy tak dużym sprzęcie się przydaje. Microsoft dorzuca swój w zestawie. Za Apple Pencil do iPada trzeba zapłacić prawie 500 zł. iPad Pro ma split screen. Surface też. Picture in Picture w iPadzie pozwala zmniejszyć filmy do małego okna i przesuwać je po ekranie. Paweł w Surface Pro takiej funkcji nie znalazł. Jeżeli chodzi o aplikacje, w iPadzie jest App Store, w Surface sklep Microsoftu. Gry rozwijają mózg. I nie dajcie sobie wmówić rodzicom albo dziewczynie, że jest inaczej. Grasz, bo dbasz o rozwój swojego mózgu. To powinno zamknąć wszelkie dyskusje. Na iPadzie możesz grać w gry z App Store. Nawet te najbardziej wymagające hulają bez zarzutu. Gry dostępne w sklepie Microsoftu nie robią z kolei wrażenia na Surface Pro. A gdyby tak odpalić na nim Fallouta? Okazuje się, że jest taka możliwość. Żeby nim sterować, przydałoby się podłączyć dodatkową klawiaturę i nie oczekujcie, że na tym zestawie Fallout będzie chodził jak marzenie, ale chodził będzie. I to w zupełności wystarczy, kiedy spotkacie kogoś zadowolonego z możliwości swojego iPada. Skoro o możliwościach mowa, postanowiłem wykorzystać swoje i zorganizować koncert. Z nie byle jaką publicznością. Na widowni zasiedli wybitni specjaliści. Na scenie pojawiłem się ja. Z iPadem Pro. Nie będę Was oszukiwał, nie tylko wzbudziłem zainteresowanie słuchaczy. Myślę, że rozgrzałem ich do czerwoności.
ale Paweł wcale nie radził sobie gorzej. Gdyby specjaliści mieli oceniać nasz talent, pewnie mieliby ciężki orzech do zgryzienia. Na szczęście chcieliśmy tylko, żeby ocenili brzmienie tabletów. Dlatego zostawiliśmy ich samych z naszymi urządzeniami i utworem muzycznym. Może nie tak dobrym jak nasze występy, ale wystarczającym, żeby mogli zdecydować, że iPad, jeżeli chodzi o brzmienie, nie ma w tym teście konkurencji. Gdyby kiedykolwiek przyszło wam do głowy robić zdjęcia tabletem, nie róbcie tego poza domem. Chyba że chcecie, żeby patrzyli na was tak. Ponieważ nam bliska jest zasada, nieważne jak patrzą, ważne żeby patrzyli, zabraliśmy tablety na łyżwy i przetestowaliśmy dla was coś, czego wy testować nie będziecie chcieli. Zdjęcia i wideo w trudnych warunkach oświetleniowych. Tak wygląda wideo. A tak wyglądają zdjęcia. Różnica, którą zauważy każdy, to format zdjęć. 4:3 w iPadzie i 16:9 w Surface. Moglibyśmy porównywać teraz te średniej jakości foty, ale postanowiliśmy pójść o krok dalej. Oddać tablety w dłonie obcych ludzi i przekonać się, Którym ci się lepiej robią? lepiej zdjęcie Nie, a nie ty? Nie. że choć ludzie wolą robić zdjęcia iPadem, to lepiej wychodzą im zdjęcia robione Surface'em. Jeszcze tylko selfie i... no tak. Gdybyśmy chcieli wrzucić je na Face'a, dobrze byłoby mieć połączenie z internetem. W przypadku obu testowanych dziś modeli musicie liczyć na dostępność sieci Wi-Fi albo internet z telefonu. Z tym drugim nie jest tak źle. Nawet jeżeli zostawicie telefon na jednym końcu lodowiska, a sami z tabletem wybierzecie się na drugi, w przypadku obu tabletów będziecie mieli dostęp do sieci. Skoro już połączyliśmy się z internetem, chciałem wam zaprezentować wielkiego Snapchata, którego na Surface Pro próżno szukać. Zdecydowanie szybciej za to, używając tabletu Microsoftu, będziecie musieli szukać gniazdka z prądem, bo o ile iPad jest w stanie przy oszczędnym używaniu wytrzymać nawet 10 godzin, o tyle Surface Pro po 6 będzie domagał się pilnego naładowania baterii. I to już na szczęście wszystko. Dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu. Teraz możecie wejść na platformę, której adres doskonale znacie, ale na wszelki wypadek pojawia się na dole ekranu. I możecie głosować. Co lepsze, do 23 grudnia włącznie, a potem nie 2, ale 4 tygodnie przerwy, bo święta, bo Sylwester, sami rozumiecie. Dla nas to dobrze, bo może uda nam się ściągnąć zwycięzcę tego odcinka tutaj do MediaMarkt. Bo niestety zwycięzcę poprzedniego, no nie udało nam się go ściągnąć, ale po kolei. Jeżeli znacie się na opakowaniach, wiecie już co wygrało, który smartwatch jest według was lepszy. Jeżeli się nie znacie, za chwilę się dowiecie, że wygrał Apple Watch, który pojedzie do Łukasza, którego odpowiedź w tej chwili widzicie na ekranie. Sam zawiozę Łukaszowi Apple Watcha, a potem pojadę szukać sensu. Albo nie, pojadę szukać tego konia. Tak, szukanie konia jest lepsze. Look at my horse is amazing. Give it a lick. It's just like crazy. Of a stroke of its mane, it turns into a plane, and then it turns back again. When you shut up, woman, get up my horse.